w dzisiejszym odcinku. Lecimy dalej. Nie wiem, czy przejdziemy dzisiaj cały ten etap. Mentalnie zbieram się też do wyjścia. Cały czas było pod górę, cały czas. Trzeba się z tym liczyć na szlaku. Znowu się rozpadało. Tak się strasznie zrobiło zimno. Wieje niesamowicie. Właściciele stwierdzili, że nie pozwolą mi spać na dworzu. Pierwszy raz w Libanie dostałem masło. No i chleb. I mój ulubiony zatar. A będę musiał się kontaktować jeszcze z kliniką. A po drodze minął nas samochód i troszeczkę nas straszył, że... I schowaliśmy się w takiej chacie jakiejś pasterskiej i dosłownie chwilę przed taką poważną ulewą ruszamy w dalszą drogę. Witam serdecznie w kolejnym dniu w Libanie. My po spokojnej nocy jesteśmy już zwarci, gotowi. No a wczoraj wieczorem udało się załagodzić sytuację. Już tutaj jak przyszliśmy do naszej chatki, to już problemy z psami się skończyły. Także Habi, okryta ręczniczkiem, spała sobie w ciepłym domeczku. Jest wyspana, teraz sobie jeszcze dosypia, wygrzewa się w słoneczku, a ja pomału mentalnie zbieram się też do wyjścia, także przed nami kolejny, mam nadzieję, ciekawy i piękny dzień.
Za nami już kilkanaście pierwszych kilometrów dzisiaj i w miasteczku czy we wsi zakończyliśmy kolejny etap, kolejną sekcję szlaku. No a teraz idziemy dalej. Zrobiło się zimno, troszeczkę nawet pokropuje, a gdy wyszliśmy z naszej chatki, no to było cały czas ostro pod górę. Najpierw musieliśmy z tego guest house'u dojść do bramy rezerwatu, kupić bilet, a później cały czas było pod górę, cały czas. No, czuję to dzisiaj w nogach, szczerze mówiąc. Pies też tutaj za mną poleguje. Czasami przebija się słońce, więc nie jest aż tak bardzo źle. No a przed nami kolejny etap, jest kolejne 500 metrów przewyższenia. Nie wiem, czy przejdziemy dzisiaj cały ten etap. Idzie nam dobrze, nie musimy się spieszyć. Może dzisiaj jest ten dzień, żeby troszeczkę dłużej odpocząć. Zobaczymy po drodze, w jakiej będziemy kondycji. Także chwilkę jeszcze tutaj sobie odpoczywamy i ruszamy w dalszą drogę. O, taka przerwa na szybko, żeby ubrać kurtkę, bo tak się strasznie zrobiło zimno, wieje niesamowicie, a że idziemy pod górę, no to człowiek się poci, a ten wiatr później zaczyna przewiewać i naprawdę jest zimno, a cały ten odcinek idzie się całkiem fajnie, idzie nam dobrze, szybko. Minęliśmy jedną wieś, ale tam w zasadzie żeśmy przez nią przebiegli. A teraz zbliżamy się do kolejnej miejscowości, gdzie będę najprawdopodobniej szukał noclegu. I tam kończy się kolejny etap, więc fajnie. No a po drodze minął nas samochód i troszeczkę nas straszył, że w ciągu godziny, dwóch ma zacząć padać, więc fajnie by było, jeśli rzeczywiście będzie padać, zdążyć do
do jakiegoś domu, do jakiegoś guest house'u i tam zanocować. Także lecimy dalej. No to mamy swoje gniazdko na dzisiejszą noc. Weszliśmy z ulicy, okazuje się, że tutaj ten guest house jest nieczynny, ale właściciele stwierdzili, że nie pozwolą mi spać na dworzu, więc udostępnili mi tutaj mieszkanie. Jutro nawet zaoferowali śniadanie, także jest fajnie. No, deszczu nie było na szczęście. Zeszliśmy takim ostrym, stromym zboczem na dół do wsi. Przeszliśmy przez tą miejscowość, taka specyficzna jest dość, ale też udało mi się tutaj namierzyć sklep z telefonami i doładować sobie telefon, bo nie miałem już minut na rozmowę, a będę musiał się kontaktować jeszcze z kliniką, żeby omówić kolejne spotkanie, także załatwiłem tą sprawę i fajnie. Także teraz tylko poczekamy, aż tutaj obok otworzy się restauracja, pójdziemy coś zjeść, no i będziemy odpoczywać. Także dzięki za kolejny, naprawdę fajny, udany dzień. Witam serdecznie w kolejnym dniu w Libanie.
My po spokojnej nocy właśnie zostaliśmy poczęstowani śniadaniem. Co prawda ja jem śniadanko, a pies chciał już wyjść na zewnątrz, więc się wietrzy, ale zaraz przyjdzie pewnie tutaj. No fajny ten nocleg był, na zewnątrz pada, czy w zasadzie jest zachmurzone, pada tak przelotnie. Mam nadzieję, że będzie nam się wędrowało w miarę dobrze. Prognozy są takie, że ma przelotnie padać, chwilami ma być niewielki deszcz, więc myślę, że dotrzemy przynajmniej do następnej miejscowości, gdzie kończy się kolejny etap. Także ja jestem dobrej myśli. Także smacznego i miłego dnia. Pierwszy raz w Libanie dostałem masło. Wcześniej się tutaj z tym nie spotykałem. W Jordanii też nie było masła. No i chleb i mój ulubiony zatar. Przyprawa, zioło, które jest zbierane tutaj na polach czy w górach. Macza się to w oleju i macza się w tej przyprawie. Bardzo dobre. Ale się pogoda zrobiła. Kiedy wyszliśmy z miasteczka, wspięliśmy się na wzgórze i dosłownie chwilę przed taką poważną ulewą schowaliśmy się w świątyni muzułmańskiej. Tam przeczekaliśmy deszcz, no i postanowiłem, że ruszymy dalej, bo się delikatnie przetarło. No a teraz znowu się rozpadało i schowaliśmy się w takiej chacie jakiejś pasterskiej. No i czekamy. Przed chwileczką nawet padał grad, więc jest grubo. Poczekamy tutaj jeszcze chwilkę, no i będziemy po trochu iść do Jazin. Mamy tam 10 km i trzeba będzie chyba tam zostać. Jutro podobno też ma być taka pogoda, więc zobaczymy. Trzeba się z tym liczyć. Na szlaku prędzej czy później deszcz się pojawia, więc trzeba to przyjąć.
Nareszcie można się wysuszyć. O. 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 Ale nam dolało na koniec. Jejku, jak schodziliśmy koło tego wodospadu, to tak się rozpadało, że naprawdę prawie żeśmy zbiegli, a zbocze było tak strome, że nie można było tam przyspieszyć, no ale staraliśmy się jak było można i przy drodze znaleźliśmy taką starą jakąś chałupę zadaszoną, więc tam żeśmy przeczekali ten najgorszy deszcz i później w takim już mniejszym deszczu przeszliśmy tutaj do tego hotelu. Hotel jest polecany przez oficjalną stronę szlaku libańskiego. Mamy tutaj komfortowe warunki, bo jest tutaj ogrzewanie. Drugie miejsce w Libanie dopiero, gdzie są normalnie grzejniki. Większość rzeczy już mi się suszy w łazience, bo tam jest najcieplej. No a Habi zrobiła mi małą niespodziankę. Jak tutaj przyszedłem i poprosiłem później recepcjonistę o to, żeby Habi mogła tutaj też spać, dostałem zgodę, to przyprowadziłem ją tutaj i mówię do niej grzecznie: zaraz dostaniesz kocyk, a ta, nie patrząc na nic, po prostu wpakowała się cała mokra, cała ubłocona na łóżko, na tą białą pościel i utytułała ją niemiłosiernie, więc ściągnąłem ją, nakrzyczałem trochę na nią, mówię: tutaj masz leżeć, a ta, niewiele myśląc, wlazła mi na drugie łóżko. Także przed chwilą było czyszczenie, trochę to doczyściłem i tak, żeby to jakoś wyglądało, no a teraz już winowajczyni leży na swoim kocyczku, czy tam ręczniczku w zasadzie i się też suszy. No a teraz czas to wszystko naprawdę ogarnąć, wziąć prysznic i odpocząć. Jutro nie wiem, chyba nie pójdziemy dalej, jutro ma być jeszcze gorzej. Więc w takim razie zostawiam Cię z widoczkiem na Jazin, a my pomału przygotowujemy się do nocy. Hej! W następnym odcinku. No, chyba najgorsze podejście mamy już za sobą. No a teraz przeczekujemy deszcz. Idziemy się przyjrzeć temu zjawisku. Mam nadzieję, że dzisiaj droga będzie się dobrze układać. Jest dalej deszczowo, chyba jeszcze gorzej niż wczoraj. Jak widać, naprawdę miejscowość jest mega klimatyczna. No i trzeba zweryfikować dzisiejsze plany. A w ogóle z dronem miałem problem. Przyjechała policja, nie wiem, czy mnie namierzyli. Nie mam pojęcia dlaczego. Widoki są piękne, przyroda, formacje skalne, niesamowicie jest. Mam tutaj fajnych znajomych. Hello. W ogóle Habcia na takich wysokościach powyżej 1600 metrów słabnie. A wodospady okazało się, że są tutaj dwa. Ma dość. Ja szczerze mówiąc też. Lekki dreszczyk emocji był. Mam nadzieję, że jutro znowu zaświeci dla nas słońce.